Dobrze, drodzy widzowie, ja już jestem gotowy. Zaraz zaczynamy zabawę. Mamy amperomierz wstępny, woltomierz, tak, żeby coś ocenić. No i najciekawsze, mamy tutaj zasilacz, tak. 450 W, jak widać, się skalibruje. Generalnie cała moc 450 W, ale jeszcze nie wiem, ile wyciągnie z tego całej mocy. Dlaczego ten zasilacz wygrał? Ponieważ jest 25 V, 5,2 A. Czyli zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale wydaje mi się, że tak będzie najlepszy prąd na obecną chwilę. No cóż, pora zrobić elektrolit. Więc tak, mamy KOH, wodę demineralizowaną. Teraz z kranu zasypię na cały układ. Najpierw wlewam wodę, nie odwrotnie, ponieważ się wszystko zagotuje na dno. Odpowiednią ilość. Mam taki właśnie patuszek tych akcji. No, KOH jest fajne takie, że naprawdę można jeszcze sobie rury w domu udrożnić. Dobra. No, jak widać, jest gotowe. Trochę poprawię, jak widać, elegancko. Teraz wsypujemy środek. Taki plastikowy lejek nam wystarczy. Nie sypiemy dużo. No już powoli działa. Wszystko jest zimne, więc dlatego trochę chwilę potrwa. Ale już widać, się rozpuściło. Wysypujemy. Jest w porządku. Już widzę, się powoli rozrabia. Już miałem korek, trochę przyspieszę to. Jest. No już prawie gotowe. Dobrze, już jest ciepłe, czuję po prostu ciepło w rękach. Nawet przez grube gumowe rękawice, więc damy temu chwilę. Jest bardzo chłodno, więc nie powinno się przegrzać. Dobrze, teraz już się szykuję powoli do zalewania sprzętu. Jak widzicie, roztwór jest już gotowy. Zaczynamy działania. Po prostu zalewam aparaturę. No, butelka jest dość ciepła, czyli naprawdę trzeba uważać. Odsłonię. Zalewamy zaraz zbiornik i robimy robotę. Po prostu jeszcze raz tego samego lejka używam. Akurat nie będzie widać. No i musimy być ostrożni, żeby się nie oblać, tak? Ja jestem jakoś tam w miarę przygotowany. O opary się nie martwię, mam dobrą wentylację, ale najważniejsza ochrona oczu i twarzy. Nie śpieszymy się. To akurat jest wszystko testowe. Do modyfikacji, modernizacji jeszcze przejdziemy. No spokojnie, żeby się wszystko wyrównało. No, czyżby gotowe? Jeszcze chwilkę. O, bulgocze. To będzie w miarę ok. Najważniejsze, żeby się wszystko wypełniło. Zawsze tam minimalnie jakieś powietrze zostanie, ale to nie jest problem akurat. To i tak będzie wypychać, podejrzewam. Coś jest nie tak, chyba już. Też trzeba tutaj obserwować, czy mamy już odpowiednią ilość. Wydaje mi się, że jest wystarczająco, ponieważ już nie schodzi, wyrównało się ze zbiornikiem. Dobrze, resztę odkładam na później. To mi posłuży do eksperymentu na dworze, czy to będzie zamarzać, tak? Ten elektrolit, ale jeszcze mrozów nie ma, ale przy najbliższej okazji zrobię test. Dobra, zakręcam korek i przygotowuję za chwilę całą aparaturę. No, światło mam trochę słabe, ale jeszcze nie jest tak źle. No to zaczynamy zabawę. Najpierw włączę zasilacz. Nie wiem, czy słychać, jak działa, chociaż buczy niesamowicie. No cóż, pora na pierwszą próbę. Aparomierz trochę się przestawi, no to nic. O, zaskoczyło idealnie. Na pewno było słychać. Teraz będę musiał kamerką trochę kręcić. Zobaczcie, co się ładnego dzieje już. Zobaczcie. Oho, już się przelewa, nawet widzę. Czyli, o, za bardzo się nawet przelewa. Ścierkę poprawię.
wychłonęła wszystko. Słuchajcie, problem jest też taki, stąd moja modernizacja, ponieważ tutaj to co wszystko spływa po wężach elektrolit wypycha po prostu go z powrotem, a jeśli tu wypycha, to co się wyrównało, to będzie z drugiej też wypychać. Dlatego to rozwiązanie jest dobre, jeśli mamy płyta w jednym pojemniku, tak? Dwie płyty, ale zobaczcie jak się pięknie dzieje już. Amperów daje, zabiera znaczy się 15, dziwne pisało tam 5, to 15 V, 25 V, ale powiem wam, że niech się to wszystko rozhuśta. No według mnie to się po prostu ładnie już gotuje. Tak jak mówiłem, amperów 15, jest na środku idealnie, bo to jest 30. Postaram się przybliżyć, wyrównać, jest, widać idealnie. Nawet nie całe 15 A. Teraz sprawdźmy na voltaż. Muszę dać na 200, bo jest do 20 po prostu. No i zobaczymy, co się będzie. No, coś się voltomierz zepsuł. Dziwne, baterię wymieniłem specjalnie na testy. No i się sam zawiodłem. No to chyba jednak z voltażu sobie odpuścimy. Też jakaś padnięta bateria była nowa. A szkoda. Wyżej ją podmienię na koniec i zobaczymy, co się będzie działo. Ale według mnie, no po prostu... O matko, tu już się grubo dzieje. Nie wiem, czy będziecie w stanie zobaczyć przez przewód, jak to wszystko działa. Przybliżę. No mizernie to widać. Ale coś tam minimalnie widać, żebyście mogli zobaczyć. To się już tam po prostu ładnie gotuje. Świetnie, dosłownie według mnie jest świetnie. No naprawdę fajnie wszystko się działa. Trochę mi urwało film niestety, spauzowało. Ale lecimy dalej. Zobaczcie, już tutaj po prostu ładnie zaczyna się dziać. Nie wiem, czy będzie widać w przewodzie fajnie, jak się dzieje. Wszystko się spieniło, czyli elektrolit jest idealny, widzicie? Czyli dużo tych płatków nie było potrzeba. Ale ja tą puszkę jeszcze sobie do czegoś wykorzystam. Tak jak widać właśnie, tak samo ilość amper. No niestety voltomierz coś nawalił, bateria nie terere była. Więc za wiele nie pokażę. Jeszcze przybliżę. Co miało się wylać, już się niestety wylało, ale jeszcze trochę bulgocze. Ciężko mi stwierdzić, ile tego gazu będzie, ponieważ nie mam nic do mierzenia. Nic takiego nawet nie znalazłem, że zakupić. No według mnie jest produkcja niestety słaba, tylko dlatego, że jeszcze konstrukcja nie jest dokładnie zrobiona. Jak widać, zasilanie wyje niesamowicie, czyli znaczy, że działa porządnie. No w sumie ten zasilacz taki jest. Nie będę sprawdzał palcami cel, czy jest gorąca. Ale po prostu no nic się jeszcze nie gotuje, nie grzeje. Czyli przepływ jest dobry, tak jak było planowane. No, widzę, tam się masakra dzieje. Z poprzednich płyt próbuje się wszystko wydostać. Ma problem. Ale nie dlatego, że jest duża produkcja, tak? Czyli tak dziwnie jakby pulsowało. Ale po amperomierzu widać, że tak się nie dzieje. Jednak trzeba będzie wymienić zbiornik na inny, który już mam. I po prostu zrobić obieg jak w piecu, żeby to przyspieszyło. No na chwilę obecną już wszystko działa. Jedyne co mnie interesuje, to sprawdzić no, mieszankę po prostu, co ja będę ukrywał. No cóż, nie ma nic głupszego niż sprawdzić to na własnej skórze. Nie wiem, czy będzie widać, nie będzie jeszcze trochę podwyższe. Elegancko. No, boję się trochę, bo nie wiem, co to będzie. Hukło niesamowicie, nawet widzę po własnej rękawicy, jak się po prostu spalona woda zebrała. Woda, przepraszam, spalony gaz. Czyli oznaką tego, że gaz jest porządny. No, zaryzykujmy jeszcze raz. Jak widać, efekt jest piorunujący. No cóż, nic innego nie zostało. I zrobić jeszcze jeden mały eksperyment. Ale to za chwilę. Zobaczcie, już mi się udało żywić voltomierz. Jest spadek do praktycznie 10 V. A teraz zobaczycie wartość bezpośrednio bez zasilania. Że coś tutaj po prostu nie gra. To jest pierwsza próba przy Was, nic nie robiłem wcześniej. Proszę bardzo, mamy 25 V. Nie wiem, o co tu biega. Ale jeszcze jedną rzecz sprawdzę, inny zasilacz, może będzie lepiej. Słuchajcie, teraz uruchomiłem generator na 12 V. Zobaczcie, co się dzieje. Jakby dostało więcej mocy, zaczęło mi więcej elektrolitu wypluwać.
Nie wiem co jest grane, zaraz zmierzę prąd, zobaczcie, prawie 30 A sięga. Nie widać. Troszkę polepszymy, no już kabel przeszkadza. Przybliżę wam lekko, no niestety trzęsie taki statyw. Reguluję. Marnie to idzie regulacja. No chociaż tak w przybliżeniu możecie zobaczyć. Myślę, że nie lepiej. Doświetlę trochę czołówką. Nie, guzik to daje. O! Tą czerwoną kreskę trochę lepiej widać. Że po prostu wiecie co, mi się też przewody powoli gotują, więc przyspieszymy trochę pomiary. Jestem w szoku, że tak się dzieje. Dobrze, raz, dwa załączamy. Zasilacz ma niezły opór, czyli tu już się ciekawie dzieje po prostu. Aż wypadło mi. Jeszcze raz. Już bez cięcia robię film. Do plusa. A teraz drugi do minusa. Co jest najciekawsze? Mamy 11 V. No, z małą różnicą. I ta wartość nie spada jak wtedy z 25 V. I o co tu biega? Nie wiem, może jakaś mądra głowa mi powie, czy coś w tym stylu. Produkcja jest o wiele trochę lepsza. Cały czas się dzieje, aż elektrolit jeszcze wypchało resztę. No cóż, teraz tylko zostało jeszcze kombinować z innymi zasilaczami. Słuchajcie, a teraz przetestujemy. Przybliżam woltomierz. Coś siada biedak. Zwykły zasilacz połączony z mostkiem, który ma no naprawdę sporą moc, tak? Troszkę mi się kabelki rozłączyły, raz, dwa połączę prowizorycznie. No dobra, podejrzewam, że spłonie i chyba nawet tak będzie na pewno, ale na testy trzeba. Dobra, podejrzewam, że już działa. Podłączam. Ruszył. Ruszył, bo widać po amperomierzu, skoczyło trochę. Wartość wskazuje na 5 A. Bardzo mizernie to ruszyło, czyli wychodzi na to, że zasilacz miał lepszą moc. No jeszcze mnie ciekawi voltaż, który dopływa do generatora. Powinien być minus od plus, no się okaże. No spadł do 8 V. Produkcja jest mizerna, bo się nawet tego opisać nie da. Czyli wniosek jest taki, jaki prąd po prostu równy dostarczymy, tak? Nawet w sumie nie umiem tego opisać, może jest jakaś mądra głowa, co to opowie. Transformatory nie do końca się sprawdzają, bo wam pokażę transformator, który spłonął na próbie wstępnej. To jest taki duży transformator, tak? On gdzieś około 100 W powinien mieć, tak mi się wydaje, bo chyba to z wieży był wzięty. Po prostu zjarał się, dym szedł niesamowicie. Produkcja była dość fajna, ale po prostu spłonął, tak? Nie wytrzymał. Uzwojenie pierwotne, tak? Zjarało się i nic to nie dało. No cóż, z akumulatorem nie kombinuję, ponieważ to nie jest pod akumulator robione. I tak jest sukces, że działa, ale porażka jest taka, że jest mała wydajność, ponieważ ciężko znaleźć zasilanie. Zrobimy modernizację zbiornika, żeby to jakoś lepszy miał obieg i wtedy zobaczymy, co się stanie. No cóż, najważniejsze, że się nie poddaję, działam, ryzykuję. O, już akurat jest na dobrej drodze wszystko. No zobaczmy, się zagrzał. No nie, ten akurat się nie zagrzał. Dziwne. Może tamten transformator był uszkodzony.